Dzień dobry wszystkim, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Tym razem przygotowałam dla Was 6 sposobów na faszerowane jajka, idealne na Wielkanoc, a także na inne okazje, więc jeśli szukacie pysznych i naprawdę banalnych do zrobienia przepisów, to zapraszam do oglądania filmu. Chciałabym przypomnieć, że w filmach świątecznych oraz w filmach z przekąskami imprezowymi nie robię tylko fit przepisów, ale również pokazuję normalne przepisy. To z tego względu, że święta i inne okazje to nie jest czas na liczenie kalorii oraz martwienie się, czy jakieś danie jest fit. W diecie bardzo ważny jest balans i warto o tym zawsze pamiętać. Moją pierwszą dzisiejszą propozycją w tym filmie będą jajka z farszem pieczarkowym. Zaczynam od ugotowania oraz obrania jajek. Następnie ścieram pieczarki na tarce. A jeśli tego typu filmy się Wam podobają i chcecie ich więcej na moim kanale, to zachęcam do zostawienia subskrypcji, komentarza oraz łapki w górę pod filmem, aby mój kanał mógł się rozwijać i docierać do nowych osób. Cebulę kroję w kostkę. Na patelni rozgrzewam olej rzepakowy, może to również być masło albo oliwa, to już wedle uznania. Następnie na rozgrzanym tłuszczu podsmażam cebulę oraz pieczarki. Gdy całość jest już prawie usmażona, to dodaję sól, mieszam i smażę jeszcze około minutę. Ugotowane jajka kroję na pół, a następnie oddzielam żółtka od białek. Żółtka zagniatam widelcem. Dodaję majonez, jogurt naturalny, może to również być sam majonez, ale ja zdecydowanie bardziej preferuję troszeczkę lżejszą wersję. Do tego sól oraz pieprz, usmażone pieczarki oraz cebulę i całość mieszam. Na sam koniec siekam szczypiorek. I wszystko jest już gotowe, także faszeruję jajka. Na sam koniec gotowe jajka sypię posiekanym szczypiorkiem. Szczypiorek tutaj doda naprawdę bardzo fajny smak, no i też zdecydowanie ładniej te jajka wyglądają z czymś zielonym. No i tak się prezentuje moja pierwsza dzisiejsza propozycja. Jeśli chodzi o farsz pieczarkowy, to jest to zdecydowanie klasyka i podejrzewam, że 90% z Was go zna, ale jeśli ktoś nie zna, no to zachęcam, aby zrobić właśnie takie jaja, bo są naprawdę przepyszne. Moją kolejną propozycją w dzisiejszym filmie będą jajka faszerowane pastą łososiową. Zaczynam od ugotowania oraz obrania jajek. W każdej propozycji w dzisiejszym filmie będę używać 3 jajek, czyli będę robić 6 połówek. Następnie siekam koperek. Żółtka oddzielam od białek, a następnie zagniatam je widelcem.
Do żółtek dodaję serek śmietankowy oraz jogurt naturalny, wtedy moim zdaniem jest lepsza konsystencja niż jakby był sam serek. Do tego 1/3 wędzonego łososia, sól oraz pieprz, a także posiekany wcześniej koperek i całość mieszam. Pasta jest już gotowa, także teraz zajmę się faszerowaniem jajek. Gotowe jajka sypię posiekanym koperkiem, żeby one troszeczkę ładniej wyglądały. No i tak się prezentuje moja dzisiejsza druga propozycja. Banalna do zrobienia, bo zrobicie ją dosłownie w kilka minut, a przy tym naprawdę niesamowicie smaczna i zachęcam, żebyście ją zrobili. Moją kolejną propozycją w dzisiejszym filmie będą jajka faszerowane pastą tuńczykową. Zaczynam standardowo od ugotowania oraz obrania jajek. Następnie kroję w małą kostkę ogórka kiszonego, a także siekam szczypiorek. Żółtka oddzielam od białek i zagniatam je widelcem. Do żółtek dodaję majonez, jogurt naturalny, tuńczyka z puszki w sosie własnym, do tego sól oraz pieprz, pokrojone wcześniej warzywa i całość ze sobą mieszam. Gotową pastą faszeruję jajka. Gotowe jajka sypię jeszcze szczypiorkiem, żeby ładniej wyglądały. No i tak się prezentuje moja dzisiejsza trzecia propozycja. Jak wiadomo, tuńczyk bardzo lubi się ze smakiem jajka, więc naprawdę jest to bardzo smaczna propozycja i zachęcam, abyście sobie ją zrobili. Moją kolejną propozycją w dzisiejszym filmie będą jajka po tatarsku w mojej wersji. Zaczynam od ugotowania oraz obrania jajek. Następnie kroję czerwoną cebulę, ogórka kiszonego oraz pieczarki marynowane w drobną kostkę. Żółtka oddzielam od białek i zagniatam je widelcem. Do żółtek dodaję majonez, jogurt naturalny, sól oraz pieprz, pokrojone wcześniej warzywa. Do tego dodaję 1 łyżkę posiekanego koperku oraz szczypiorku i całość ze sobą mieszam.
Pasta jak widać jest już gotowa, także teraz faszeruję jajka. Gotowe jajka sypię koperkiem, aby ładniej wyglądały. No i tak się prezentuje moja kolejna propozycja w tym filmie. Tą pastę zrobicie dosłownie w 2 minuty, bo jest taka banalna i szybka, a jest naprawdę mega smaczna, więc zachęcam, abyście sobie jej spróbowali. Moją kolejną propozycją w dzisiejszym filmie będzie taka propozycja wiosenna. Ja tak ją nazywam z tego względu, że tutaj są świeże warzywa, takie jak ogórek, rzodkiewka i szczypiorek. I ta propozycja będzie idealna dla osób, które chcą coś lżejszego, z tego względu, że tutaj nie ma w ogóle majonezu. Rzodkiewkę oraz ogórka kroję w drobną kostkę, a szczypiorek siekam. Żółtka oddzielam od białek, a następnie zagniatam je widelcem. Dodaję serek śmietankowy oraz jogurt naturalny. Moim zdaniem wtedy jest lepsza konsystencja niż jakby był sam serek. Do tego sól oraz pieprz i całość mieszam. Dodaję pokrojone wcześniej warzywa i całość ponownie mieszam. Kolejna pasta jest gotowa, także faszeruję jajka. Kolejna, którą zrobicie w dosłownie 2 minuty. Gotowe jajka przyozdobiłam kiełkami rzodkiewki, aby troszeczkę ładniej wyglądały. No i tak się prezentuje moja dzisiejsza przedostatnia propozycja. Tak jak wcześniej wspominałam, jest to troszeczkę lżejsza propozycja, bo nie ma tutaj w ogóle majonezu, ale również jest bardzo smaczna i zachęcam, abyście sobie jej spróbowali. Moją dzisiejszą, ostatnią propozycją będzie propozycja całkowicie nie fit, z tego względu, że będzie to propozycja z boczkiem. No ale tak jak wspominałam wcześniej, jeśli chodzi o święta, czy jeśli chodzi o imprezy, no to jak najbardziej to jest czas, aby sięgać po takie normalne produkty, po takie zwykłe przepisy. No więc tak stwierdziłam, że takiego przepisu również nie może tutaj zabraknąć. Zaczynam od usmażenia boczku na suchej patelni, a następnie kroję go w małą kostkę. Żółtka oddzielam od białek, a następnie zagniatam je widelcem. Do żółtek dodaję majonez, troszeczkę jogurtu naturalnego, sól oraz pieprz i całość mieszam. Następnie dodaję starty ser żółty, pokrojony boczek, a także troszkę szczypiorku do smaku, no i całość ze sobą mieszam. Kolejna pasta jest już gotowa, więc faszeruję jajka. Gotowe jajka sypię szczypiorkiem.
I tak się prezentuje moja dzisiejsza ostatnia propozycja. Ja szczerze mówiąc ją uwielbiam, no bo jak wiadomo boczek, jajka i ser żółty to jest naprawdę przepyszne połączenie. No i w święta jak najbardziej jest miejsce na tego typu potrawy, także również zachęcam, abyście sobie je zrobili. No i kochani, to by było wszystko w dzisiejszym filmie. Dajcie znać, która propozycja spodobała Wam się najbardziej. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie po sobie subskrypcję, no bo dzięki temu mój kanał może docierać do nowych osób i się rozwijać. No i do usłyszenia w kolejnym filmie.